Witam serdecznie w dniu dzisiejszym, niedziela 11:57. Jestem po odśnieżeniu instalacji fotowoltaicznej. Czy warto to robić? Myślę, że warto. Jeżeli pogoda sprzyja, nie będzie opadów śniegu, to trzeba odśnieżyć. Zawsze jakieś tam uzyski z tego mamy. Chciałbym przedstawić, jakie jest zużycie energii za miesiąc listopad, łącznie z pompą ciepła. Mamy 858 kWh, produkcja 68 kWh przez instalację. Widzimy, że praktycznie od połowy miesiąca podczas pracy pompy ciepła zużycie jest znaczne. Mamy najwyższy pobór 60 kWh, ale to było spowodowane dużym mrozem w nocy. Bodajże było minus 16 stopni u nas. Pompa w tej chwili pracuje. Jeszcze Wam pokażę na liczniku ten, co jest założony tylko dla pompy ciepła, trójfazowy. Zobaczmy przez 3 dni jakie zużycie jest. 150 kWh w taką pogodę, gdzie jest cały czas mróz. W ciągu dnia produkcja praktycznie zerowa, zasypało śniegiem. Pompa teraz pracuje, nie jest ustawiona w trybie EQ według krzywej grzewczej. Testuję tryb pracy wentylatora normalny. Czyli dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ w trybie ECO, jak spadała drastycznie w nocy temperatura, to pompa zaczynała gonić parametrem, podnosząc temperaturę czynnika i przez to zużycie energii szło do góry. Automatycznie spada temperatura na zewnątrz, to pompa sobie podnosi temperaturę czynnika grzewczego, a to jest związane ze spadkiem sprawności. Dlatego ustawiłem 32 stopnie plus histereza 2 stopnie, czyli do 34 dobija i się wyłączy. Praktycznie pompa w taką pogodę to ona na takiej nastawie pracuje sobie, moduluje tą mocą i niestety za często się nie wyłącza, bo pobór energii przez budynek jest znaczny. Zobaczcie jaka jest produkcja po odśnieżeniu tych dwóch stringów paneli. 6 kWp. Jest pochmurno, nie ma słońca. Jasno jest, tak, ale słońca nie ma. Mamy pół kilowata produkcji. Zawsze to coś. Czy warto odśnieżyć? Warto, moim zdaniem, ponieważ jest na utrzymanie pomp obiegowych. Ta energia przez parę godzin będzie, tak? Jeżeli nie pada, ten śnieg nie zasypuje paneli, to trzeba zrobić. Raz, że się poruszamy, jest trochę wysiłku przy tym. Trzeba trochę zużyć energii, żeby odśnieżyć, wejść. Akurat mam panele na wiacie, muszę wejść na wiatę. Tutaj na tym stringu przy budynku to nie ma problemu. To chwila, moment, odśnieżone. Co generalnie warto odśnieżyć, jak pogoda na to pozwala, nie ma opadów. Zawsze to coś. No i co? Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda zużycie na tym liczniku, który jest tylko od pompy ciepła. Od momentu, kiedy założyłem pompę ciepła, zużyła ona 958 kWh. Mamy dobre 1,5 miesiąca pracy.
Nie pamiętam, kiedy film pierwszy nakręciłem, kiedy była zamontowana ta pompa ciepła. Musiałbym się wrócić i sobie zobaczyć. Ale jakoś tak będzie 1,5 miesiąca pracy. Pogoda nie sprzyja, jeśli chodzi o ogrzewanie. Zużycie energii jest znaczne. Jest to dom 200 metrów. Ale taniej nie będzie ani paletem. W momencie, kiedy mamy taką pogodę, to ja spalałem tonę peletu praktycznie na miesiąc. Na tak duży budynek tyle wychodziło. W okresie przejściowym no to ok było. Ale kocioł na pelet też potrafił swoje zużyć. Dopóki cena energii nie pójdzie do góry, no to przyjmijmy, że będzie ok takie zużycie w granicach 1000 kWh łącznie z prądem bytowym, gdzie mamy pompy obiegowe, gotowanie, pralki, jakieś telewizory. Tutaj generalnie można przyjąć, że przy takiej temperaturze 50-55 kWh trzeba dla pompy ciepła, żeby gdzieś w tych granicach, żeby zaspokoić całą dobę. Tak jak powiedziałem, nie idzie w trybie Eco. Zrezygnowałem z ustawienia pompy według krzywej grzewczej, ponieważ jak spada temperatura otoczenia, to ona podbija temperaturę czynnika, co za tym idzie, i sprawność leci na dół i większe zużycie energii jest. W domu może jest komfortowo, cieplej, ale przy tak stałej pracy to wystarcza na budynek. 34 stopnie, jak sobie podbije, osiągnie tą wartość zadaną, to w zupełności to wystarcza. Nawet jak jest mróz minus 10, to nie wychłodzi tak szybko budynku. Nie ma takiej możliwości. Dlatego jadę na trybie normalnym. Pompa moduluje sobie mocą sprężarki. Najgorsze są momenty, kiedy osiągnie zadaną temperaturę i wyłączy się. Chwila przestoju, tam pół godziny, aż ściągnie z bufora, przemieli tą wodę. Spadnie do 30 stopni i znów się uruchomi. W momencie startu mamy duże zużycie, bo 4 kW ciągnie przez jakiś tam krótki okres czasu, ale jak idzie praktycznie cały czas, jest duży odbiór energii przez budynek, no to mamy takie zużycie. Z tego 2-4 kW na budynek idzie. Trzeba odjąć na pompy obiegowe, oświetlenie, no to 2 kW gdzieś w tych granicach pompa potrafi sobie zejść do takiego poboru. Próbowałem modulować, zmienić parametr, może tak, pracy, częstotliwość. Wchodziłem tutaj w parametry ustawienia fabryczne. I tutaj mamy ustawienie frekwencji, czyli częstotliwości. I w trybie nocnym zmieniłem sobie tryb nocny. Tutaj mamy dla grzania 41 Hz. Fabrycznie jest 50 Hz dla każdej pozycji. Jest 8 pozycji. Zmieniłem, testowałem jedną dobę. To zużycie było większe, ponieważ pompa cały czas pracowała i to nie jest tak, że ona pracuje na częstotliwości 40 Hz.
Ona oscyluje w tych granicach, ale jak jest defrost, później podbija tą temperaturę, zwiększa prędkość sprężarki, wchodzi na 50 Hz, także to było większe zużycie, 60 coś kWh było w tym dniu, jak testowałem to. Pompa nie miała wyłączeń, cały czas pracowała, bo to nieduża moc sprężarki, ale zużycie energii było wyższe w tym dniu. Teraz testuję właśnie bez trybu Eco. No i widzę, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Ona w momencie startu pobiera dużo energii, żeby rozkręcić sprężarkę, ale jak już osiągnie tą temperaturę, podbije o 2 stopnie, to mamy ustabilizowanie się pompy ciepła i zmniejsza pobór energii. Tryb Eco jest dobry dla tych, którzy nie chcą sobie przestawiać tych parametrów. Ustawiałem raz i działa. Działa, samo się przestawia. W momencie, gdy temperatura otoczenia spada, mamy podbicie temperatury czynnika grzewczego. Dostosowuje się do warunków zewnętrznych. Jest to związane z większym zużyciem, lepszy komfort cieplny w budynku, ale wyższy koszt. Czy jestem zadowolony na chwilę obecną z pompy Spirisan 15,8 kW? Tak. Jest ogrzewanie bezobsługowe. Pomimo, że była awaria pierwszej pompy, to jest druga pompa. Nie wiem dlaczego tak się stało. Uszkodził się układ, rozszczelnił się gdzieś na rurce, puściło gaz, wyleciał z instalacji, tak. Tam gdzie mamy czynnik, ale nie zraziłem się, dostałem drugą pompę. W rozmowie ze sprzedającym powiedział mi, jak to wyglądało. On to zgłosił do firmy, w której się zaopatruje. No, musiał zapłacić drugi raz za tą pompę. Firma ta wysłała do mnie tą pompę. Ja zrobiłem zwrot. Jak otrzymali zwrot, to dopiero dostał fakturę korygującą i zwrócili mu pieniążki na konto. Też nie wiedział, jak to będzie wyglądało. To pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła, ale w ramach rekompensaty zamówiłem u tego pana drugą pompę Spirisan 9,4. Całą kompletną instalację do montażu u rodziców. Także jak będzie montaż takiej pompy, to myślę, że coś tam nagramy. Na chwilę obecną to czekam. Pompę dostałem od sprzedającego. Czekam jeszcze na pozostałe graty. Jak będzie pogoda pozwalała, to będziemy coś tam rzeźbić. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.